Witam serdecznie dzisiaj o poranku. Dobre dane, a giełda spada. Dlaczego tak jest? To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, mam dwie informacje. Po pierwsze, o godzinie 18 zapraszam na nasze następne spotkanie Q&A, czyli pytania i odpowiedzi, w trakcie którego będzie konkurs z nagrodami. I druga informacja, tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji styczniowej, która cały czas trwa. Zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości, adres e-mail poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Zapraszam, zachęcam i zaczynamy. Dobre dane, a giełda spada. Dlaczego tak jest? Pierwszy wykres, który jest w tle, odnosi się do sytuacji w Hongkongu. Giełda chińska w Hongkongu zalicza dzisiaj następną sesję spadkową. Początek tygodnia jest ewidentnie spadkowy i początek nowego roku w chińskim kalendarzu także przynosi nam tendencję spadkową. Wczoraj po południu zawarłem taką hipotezę, która mówiła o tym, że jeżeli giełda w Chinach zaczyna spadać, to bardzo prawdopodobne są także spadki na giełdzie w Warszawie, ponieważ sentyment dla rynków emerging markets jest bardzo czytelny i bardzo konkretny, zwłaszcza patrząc na to, jak zachowują się giełdy papierów wartościowych rynków emerging markets od października, kiedy euro-dolar zaczął tendencję wzrostową. Więc będziemy dzisiaj testować hipotezę, która mówi o tym, że jeżeli rynki emerging markets reprezentowane w tym wypadku przez indeks w Hongkongu i indeks chiński zaczynają spadać, to także będziemy świadkami spadków indeksów giełdowych w Warszawie, ponieważ Warszawa przez zdecydowaną większość uczestników rynku jest także traktowana jako rynek rozwijający się, czyli rynek emerging markets. Jako że na wykresie indeksu Hang Seng mamy bardzo wyraźną świecę o negatywnym kolorze, która zachęca do tego, żeby wieścić następne fale, następny ruch spadkowy, następne sesje spadkowe. No pytanie jest takie, czy jest to wróżba także na cały luty i że luty przyniesie nam tendencje spadkowe na giełdach papierów wartościowych. Dzisiaj przypominam, kończymy styczeń, kończymy tworzenie świecy miesięcznej. Ma ona oczywiście na razie wyraźnie prowzrostowy charakter, ale ta sesja, która teraz trwa, może ten charakter wyraźnie osłabić. No i oczywiście zobaczymy, czy faktem jest przeniesienie się nastrojów na rynkach emerging markets także na inne części świata. Zaczniemy za chwilę sesję w Europie, no i zobaczymy, czy przekształci się to w tendencję spadkową na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych. Następny wykres pokazuje indeks chiński, ale z Szanghaju, CSI 300, i w tym wypadku widzimy, że te dwie sesje, które są już w tym tygodniu, przynoszą nam odbicie od górnego ograniczenia 3-miesięcznego kanału wzrostowego i oczywiście jest to także techniczna zachęta do wieszczenia następnej korekty spadkowej. Ale także pamiętamy, że pomimo zakończenia dzisiaj stycznia na giełdach papierów wartościowych i na rynkach finansowych, w tym tygodniu najważniejsze wydarzenia będą miały dopiero miejsce jutro, czyli będziemy mieć Fed, w czwartek będziemy mieć ECB, Bank Anglii oraz oczywiście w piątek poznamy dane z rynku pracy, które także będą miały ogromne znaczenie dla wszystkich aktywów, wszystkich klas aktywów, wszystkich rynków finansowych, ponieważ rynek cały czas się zastanawia, czy recesja będzie, czy nie będzie, jakie będzie spowolnienie gospodarcze. No i oczywiście te wszystkie informacje, które się pojawiają wtedy, mają także wydźwięk dyskontowania możliwości rozwoju sytuacji w gospodarkach na przestrzeni następnych miesięcy. Dlatego to jest takie istotne. Ale dlaczego tytuł tego wpisu jest taki, że dobre dane, a giełda spada? Dlaczego tak jest? No ponieważ poznaliśmy wskaźniki PMI dla Chin i okazało się, że one zaczynają bardzo dynamicznie rosnąć. W styczniu najbardziej dynamiczny wzrost został odnotowany w sektorze usług. Ten wskaźnik dotyczący sfery usług dynamicznie wrócił nad poziom 50 punktów. Także wskaźnik manufacturing wrócił nad poziom 50 punktów, czyli chińska gospodarka zaczęła od bardzo optymistycznych sygnałów w styczniu handel.
Pytanie jest takie, dlaczego dobre dane, a giełda spada? Dlaczego tak jest? Prawdopodobnie te odbicie związane z otwarciem chińskiej gospodarki zostało już uwzględnione w wycenie chińskich akcji. I teraz liczy się coś innego. Przypominam, że giełda dyskontuje przyszłość, pewien wariant przyszłości za 6 do 9 miesięcy. I ten wzrost, który miał miejsce na giełdach papierów wartościowych od października, prawdopodobnie dyskontował właśnie to, co się teraz dzieje, czyli chińskie wskaźniki, które tak dynamicznie wracają nad poziom 50 punktów. Jeżeli teraz giełda spada, może to oznaczać pewnego rodzaju obawy co do koniunktury w gospodarce na przestrzeni następnych 6-9 miesięcy, ale jeszcze raz przypominam, na razie mamy do czynienia tylko z 2 sesjami spadkowymi, ale oczywiście o wyraźnych spadkach, dlatego trudno mówić jeszcze o tym, że giełda dyskontuje jakieś spowolnienie gospodarcze na nowo, niepokoje dotyczące rozwoju gospodarczego, ale oczywiście warto będzie w następnych dniach monitorować, czy czasem ta tendencja jest kontynuowana, czy też jest próba negacji tego ruchu. I oczywiście, dlaczego tak jest, że w krótkim terminie giełda papierów wartościowych spada? Prawdopodobnie mamy także do czynienia z krótkoterminową zmianą sentymentu, nastroju na giełdach papierów wartościowych. Ja to wiążę z tym, że decyzje banków centralnych, dane z rynku pracy są wyśmienitym pretekstem do tego, żeby spróbować jakieś korekty na rynkach finansowych, która będzie chłodziła wskaźniki techniczne, a później będzie szansa na nawrót do tendencji, które były wcześniej obserwowane. Jestem cały czas pozytywnie nastawiony i myślę, że te spadki są tylko krótkotrwałe i raczej sygnalizują wychładzanie wskaźników, lokalną korektę, a nie odwróceniem tendencji na giełdach papierów wartościowych. Giełda w Japonii także nie pokazuje dzisiaj optymizmu i oczywiście to jest także sygnał, że będziemy świadkami raczej negatywnych otwarć na giełdzie papierów wartościowych w Europie. Dlatego też warszawska giełda papierów wartościowych powinna rozpocząć sesję od luk spadkowych. Na następnym wykresie mamy giełdy papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych. Wczoraj przybliżyliśmy się do psychologicznego poziomu 4000 punktów, a to oznacza, że ostatnia sesja w tym tygodniu będzie zmaganiem o to, czy zakończymy styczeń nad tym psychologicznym poziomem, który jest cały czas w grze. O jego losach zadecydują informacje z Banku Centralnego jutro i oczywiście dane z rynku pracy, które poznamy w piątek. Jest jednak większa szansa na wzrosty niż na spadki. Takie jest moje nastawienie. Natomiast giełda w Europie, najważniejsza, czyli indeks DAX, to teraz jest moment, w którym obserwujemy, co się wydarzy względem poziomu 15 000 punktów. Ten poziom jest niezwykle interesujący, jego psychologiczne znaczenie jest duże, a gdyby się okazało, że indeks przebija ten poziom, na wykresie powstanie formacja podwójny szczyt, formacja szczytowa, która będzie zachęcała do wywołania jakiejś większej korekty spadkowej. Moim zdaniem jest to jednak mniej prawdopodobne, dlatego też nie spodziewam się, aby taka formacja powstała przed decyzjami banków centralnych, czy też przed danymi z rynku pracy. A dzisiaj najciekawsze będą wskaźniki PMI za styczeń, a odpowiednikiem, odzwierciedleniem tego będzie wskaźnik Chicago PMI, który poznamy o godzinie 15:45. Jako że wskaźnik jest głęboko poniżej poziomu 50 punktów, przypominam, że my na rynkach finansowych analizujemy wskaźniki PMI w taki sposób, że wszystko co poniżej 50 punktów oznacza recesję, spowolnienie gospodarcze sektora, a wszystko co powyżej 50 punktów oznacza rozwój gospodarczy, boom i bardzo dobre zjawiska w danym sektorze. Jako że ten wskaźnik jest cały czas poniżej 50 punktów, oznacza to negatywne zjawiska w gospodarce Chicago i całego regionu, ale gdyby ten wskaźnik dynamicznie zaczął rosnąć, byłaby znowu nadzieja na to, że początek tego roku przynosi nam pozytywne zjawiska i że będziemy oddalać perspektywę recesji. Więc ja myślę, że dzisiaj podczas całego dnia to właśnie te dane skupią na sobie największą uwagę.
Dla inwestorów teraz bardzo istotne jest także to, czy Amerykanie unikną kryzysu zadłużenia, ponieważ dług uderza w swój limit, no i trwają teraz polityczne, szukają teraz politycy w Stanach Zjednoczonych możliwości zwiększenia tego pułapu długu, no i tutaj zdecydowana większość ankietowanych inwestorów profesjonalnych czy też detalicznych uważa, że uda się osiągnąć kompromis i że uda się uniknąć kryzysu zadłużenia. 43% jest skłonnych twierdzić, że właśnie tak się stanie, ale też 33% uważa, że rynek obligacji i rynek akcji będzie to jakoś musiał zdyskontować w formie negatywnej. Na rynku amerykańskich obligacji rentowności stale zaczynają się utrzymywać nad poziomem 3,50, a każde wyjście na poziom 3,60 będzie oznaczało wyjście górą nad linię szyi formacji odwrócenia tendencji spadkowej na wzrostową i oczywiście byłby to także zwiastun negatywnych zjawisk na rynkach akcji, więc być może jedno z pytań, dlaczego giełda spada, będzie odnosiło się do tego zachowania obligacji, które jeżeli będą rosnąć rentowności, będzie w naturalny sposób wywoływało tendencje spadkowe na giełdach papierów wartościowych, ponieważ stopa dyskontowa będzie spadała. Z bardzo ważnych ciekawostek, które odnoszą się do rynku długu, to spread między obligacjami amerykańskimi 10-letnimi a niemieckimi. I okazuje się, że ta różnica spadła już do poziomu tylko 1,2%. Jest to najmniejsza różnica od jesieni 2020 roku, a to oznacza, że rośnie atrakcyjność niemieckich obligacji, a spada amerykańskich. Czyli wniosek jest taki, że w naturalny sposób rynek teraz będzie miał możliwość kupowania euro, a pozbywania się amerykańskiego dolara, dlatego zachowanie tego spreadu sprzyja temu, żeby euro-dolar cały czas utrzymywał się na trajektorii wzrostowej. Chociaż w krótkim terminie widzimy, że euro-dolar pokonał tą swoją miesięczną linię trendu wzrostowego, więc rosną szanse na wywołanie jakiejś tendencji spadkowej, chociaż ja osobiście uważam, że dzisiejsza sesja będzie na przeczekanie, na doczekanie na to, co się wydarzy jutro, czyli jaka będzie decyzja Fedu w sprawie stóp procentowych. On będzie miał główny wpływ na wycenę amerykańskiego dolara, a następnego dnia będzie ECB. On wpłynie na wycenę euro i te dwa czynniki będą teraz najistotniejsze. Dzisiejsza sesja jest idealna na to, żeby wychłodzić te wskaźniki i utrzymać euro-dolara na obecnych poziomach. Tego się spodziewam. Natomiast negatywne sygnały, które wspierają tendencje spadkowe na giełdach papierów wartościowych, płyną z zachowania cen surowców. Złoto zaczyna wyraźnie spadać i być może będziemy testować kluczowy poziom wsparcia $1900. Mamy także próbę wywołania tendencji spadkowej na cenie miedzi. W tym wypadku spadek poniżej poziomu $9200 byłby pierwszym sygnałem o możliwości rozpoczęcia jakiejś fali spadkowej, a już spadek poniżej psychologicznego poziomu $9000 jeszcze bardziej zwiększy prawdopodobieństwo ruchu w dół. Obserwujemy także przełożenie ceny miedzi na perspektywy inflacyjne, no i rynek zaczyna się zastanawiać, czy czasem wzrosty ceny miedzi z ostatniego miesiąca nie przełożą się wkrótce na wzrost oczekiwań inflacyjnych i że perspektywy dezinflacyjne będą tłumione z tego też powodu zachowania cen surowców. I to jest jedno z ciekawszych pytań. Natomiast gdyby rozpatrywać zachowanie ropy naftowej, no to oczywiście te perspektywy inflacyjne jednak będą spadały, ponieważ ropa naftowa też spada. Testujemy poziom $77, czyli średnią 200-sesyjną na wykresie tygodniowym. Ma to oczywiście duże znaczenie, a na wykresie średnioterminowym widzimy, że to odbicie od ostatnich maksimów to jest także odbicie od średniej studniowej, która jest na wykresie dziennym. Jest to średnia półroczna. No i oczywiście inwestorzy traktują to jako
zachęta do wywołania jakiejś większej korekty spadkowej. Patrzymy także na Bitcoina, który nie poradził sobie wczoraj z poziomami w okolicach $24,000 i zaczynamy także ruch spadkowy, ale w tym wypadku rynek w krótkim terminie bardzo ładnie pokazuje nam na wsparcie $22,300. Jego złamanie otwiera perspektywę do większej korekty spadkowej. No i myślę, że giełda spada także z tego powodu, że szerokie grono aktywów generuje sygnały pro korektę spadkową. No i taka też może być dzisiejsza sesja w Europie i w Stanach Zjednoczonych. I na koniec polskie aktywa. Na razie polskie obligacje są stabilne. One także czekają na decyzje banków centralnych, na informacje o wskaźniku PMI z Polski, na informacje o inflacji w naszym kraju. Na razie tutaj niewiele się dzieje i podobnie na rynku złotego, który wczoraj nie spadł poniżej poziomu 4,70. Ten poziom jest kluczowy. Jeżeli się utrzymujemy powyżej, to w krótkim terminie występuje tendencja prowzrostowa, ale każdy spadek poniżej 4,70 otwiera perspektywę do umocnienia krajowej waluty i patrzymy także na zachowanie indeksu WIG20, ponieważ w tym wypadku, jeżeli zostaną złamane ostatnie minima, które widać na wykresie, to otworzy się przestrzeń do mocniejszych spadków indeksu WIG20, ukształtuje się formacja szczytowa i oczywiście wtedy nastroje mogą się wyraźnie pogorszyć. Jestem też ciekawy, jakie będzie przełożenie zachowania giełdy w Chinach i rynków emerging markets na warszawską giełdę papierów wartościowych. Czy tak się stanie, czy też się nie stanie, że będziemy doświadczać korekty spadkowej. Moim zdaniem wiele teraz zależy od zachowania euro-dolara i rynków emerging markets. Żadne jakieś większe czynniki lokalne nie mają znaczenia, no chyba że te wskaźniki PMI, które poznamy już za kilkanaście, kilkadziesiąt godzin, będą tak rewelacyjne, że zmienią tutaj krótkoterminową perspektywę dla naszego regionu, ale na razie to jest pytanie, które zaczniemy sobie zadawać dopiero jutro. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, przypominam, że dzisiaj o godzinie 18 będziemy mieć następne spotkanie Q&A, czyli pytania i odpowiedzi, a w trakcie tego spotkania będzie konkurs z nagrodami. No i oczywiście zachęcam wszystkich do tego, żeby śledzić mój portfel, a jeżeli ktoś chce to zrobić, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości. Adres e-mail tutaj poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Zapraszam, zachęcam, życzę dzisiaj wielkiej stopy zwrotu. Pozdrawiam.